No jak się wojna zaczęła, to ja urodziłem się w listopadzie, więc wojna się zaczęła we wrześniu, nie? Także ja się urodziłem już w okresie wojennej i co ciekawe zauważyć, że Niemcy zabronili poboru w domu, że była dzielnicowa akuszerka w każdej dzielnicy Sosnowca i ona przychodziła do domu na poród, do szpitala. No i ja jako pierwszy w rodzinie urodziłem się w szpitalu. Nie wiedziałem o tym oczywiście, ale mi później powiedzieli, ty się urodziłeś w szpitalu, a nie w domu. A po wojnie, bo z okresu wojennego, no to mogę ci co powiedzieć. Mieszkaliśmy w Sosnowcu na ulicy Kaliskiej, w takim piętrowym domu, w którym był zakład pogrzebowy, takie coś jeszcze, no taki Sielec, dzielnica Sielec, ale blisko centrum miasta. I na dole mieszkała taka, czy to była panna, czy wdowa, i mówią, że ona podpisała tę listę niemiecką. Wiesz, jakie to było, nie? Tak. Tam podpisało się i dostawała za to lepsze kartki i tak dalej. No ale ponieważ matka ją znała, to jak szła gdzieś do sklepu, to zostawiała mnie u niej. No, a ona mnie zaczęła uczyć po niemiecku. Mówić Guten Morgen, siedzę w wózku, nie, jeszcze nie chodzę, prawda, ale już potrafię powtórzyć powitanie, Guten Tag i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze Verfluchte Donnerwetter, nie, zakląć po niemiecku, no naprawdę mnie nauczyła. A ja powtarzałem jak papuga za tym, co ona tam mówi do mnie, ona sobie żarty z tego urządzała i po prostu powtarzała. Także później mnie wyprowadziła z wózkiem na podwórko i to jacyś goście, wiesz, ja siedzę, jeszcze nie chodzę, ale już mówię, bo taki miałem jakieś dziwne urodę, że szybciej zacząłem mówić, a później chodzić. Przechodzą koło mnie jacyś faceci, a ja do niego Guten Morgen, a ten patrzy na mnie, wiesz, ogląda się tak, jakby go kto gonił i spieprza. No tak to wyglądało, no. Ja to pamiętam, ale mnie to opowiadali zaraz po wojnie, że ty takie numery robiłeś. Niemcy jak Niemcy chodzili, później wyprowadziliśmy się na Dębową Górę do nowo zbudowanego domu. No to też tam Niemcy chodzili, przychodzili i pamiętam czas, jak oni wychodzili z naszego rejonu, to przyszli do nas do domu, myśmy byli w piwnicy, a oni na naszym parterze urządzili przyjęcie, czyli kolację, czyli jedzenie normalnie. No i urządzili to, później zrobili zbiórkę i wychodzili. To był koniec wojny. A całą tę kolację zostawili, czyli ser żółty, to, tamto i myśmy byli zadowoleni z tego. W szkole numer 18, która była na Dębowej ulicy, nie było szkoły, tylko były koszary niemieckie. I oni wychodzili z tych koszar z takim wielkim psem i tresowanym kogutem. I się wszyscy ludzie bali tego psa. Kogutem, tak jest, tresowany kogut, taki. Bali się ludzie tego koguta. Albo jazda do Sławkowa. W Sławkowej mieszkała rodzina mojej mamy. No więc ona, kiedy miała czas, to czasem ze mną jechała do Sławkowa. Po co? Odwiedzić rodzinę i coś dostać. Na przykład zabitego koguta, albo żywego koguta, albo kurę. No bo tam hodowali. No u nas tego nie było. No. I pamiętam, że matka przez pomyłkę w Sławkowie wsiadła do pociągu, do przedziału niemieckiego. No i wsiadła i przypomniała, przypomniałam sobie, że przecież ty mówisz po niemiecku i to klniesz po niemiecku. No i dawaj się modlić, wyjęła różaniec, modli się. Ja patrzyłem na nią tak dziwnie, co ona robi, że wsiadła w wagonie. Nie wiedziałem, że to jest niemiecki, ale Niemcy siedzieli. No to się patrzyli na mnie, nie? Że ja się dziwnie zachowuję, ale nie zacząłem kląć. No i jakoś to mi uszło matce na sucho. Teraz dojeżdża do Sosnowca Dańdówka, pierwszy przystanek to była Dańdówka. No i co z tym kogutem zrobić, bo już tam idzie informacja, że tam będzie rewizja przy wysiadaniu. Matka otworzyła okno i tego koguta związanego wyrzuciła przez okno do rowu koło torów, nie? Wysiadła na dworcu,
a ojciec przyjechał rowerem na dworzec, wiedział o której godzinie, żeby mnie odebrać walizkę, a matka mówi, no miałem kogut, ale wyrzuciłem go na jakiś kilometr stąd. I wyobraź sobie, ojciec pojechał na rowerze wzdłuż torów w kierunku Dańdówki dalej i znalazł tego koguta, całego i żywego. Do obozu takiego dużego jak Oświęcim z mojej rodziny nikt nie trafił, natomiast spośród sąsiadów do więzienia trafiali często za pędzenie alkoholu. Sąsiadki brały różne rzeczy i pędzili alkohol, bo alkohol był taki, wiesz, na lewo, jak to się mówi. No i ktoś doniósł, czy nie doniósł, czy Niemcy potrafili i bach, sąsiadkę na radochę, do więzienia. No jeszcze mówili, że jak będzie 2 razy tu siedzieć, to na 3. raz to do Oświęcimia pójdzie. No, nie wiem, czy poszła, czy nie poszła. Bardzo możliwe, że do Oświęcimia zamkli też. A za takie rzeczy jak handel, jak pędzenie alkoholu i tak dalej, w każdym razie jak Rosjanie weszli, to na Dębowej Górze do nich zaszło pierwsze pytanie. Kuda Grymancy i kuda wodku? No, gdzie są Niemcy i gdzie jest wódka? No to ojciec, no cóż, mówi, Niemców nie ma. Wyszli stąd, mówi, poszli do diabła na zachód, koniec wojny. No to dobrze, dobrze. Ale alkohol potrzebujemy. A, to sąsiad płacił, no. No to już, do sąsiada, jak tego i zresztą i tak by wszyscy się dowiedzieli. Poszli do sąsiada, sąsiad miał zapas alkoholu, bo pędzili. No to Ruscy chcieli to wszystko zabrać oczywiście, bo byli tacy głodni na te gorzały, że jak zobaczyli, to wypili wszystko, nie? Ale ponieważ ojciec z nimi przyszedł, to mówią do niego, słuchaj, ty nalej i ty wypijesz najpierw pół szklanki, bo my nie wiemy, co to jest. Bali się, czy nie trucizna. Nie była żadna trucizna. Ojciec nalali mu, no to wypił tę kieliszkę, a oni zobaczyli, nic mu nie jest, dawaj, wszystko zabrali, popakowali, sąsiad został bez alkoholu, ale trudno, no to było, oni prowadzili wojnę, oni zwyciężali, także, no a byli głodni, wiesz, no źle ubrani, buty nieraz mieli nieładne, ubrania, byli bardzo biednie wyglądali ci żołnierze, ale zachowywali się nie tak źle. Natomiast pamiętam taki przypadek zachowania ruskiego żołnierza, które byłoby wzorem dla innych. Stanęli pod szkołą samochodem i w tym samochodzie były jakaś żywność. No więc był cukier, na przykład i była te płatki, tej owsianki, no takie rzeczy. No i myśmy poszli, przyglądamy się temu żołnierzowi, jak on wynosi, a ten żołnierz wyszedł i pyta się do mnie, a u ciebie mat jest? Czy masz matkę? Ja mówię, jest, w domu. A no, dobrze, хорошо. A do kolegi się pyta, a u ciebie maz jest? A on mówi, nie mam mamy, nie żyje. No to mu bardzo smutno się temu żołnierzowi zrobiło i wyjął tę owsiankę, mnie nalał do torebki, nasypał i mówi, jest. A to się jadło na sucho, no bo i tak człowiek głodny był, nie? A jemu, ponieważ nie miał matki, to nasypał więcej tej owsianki i jeszcze mu cukru dosypał. To ten Jasiu, wiesz, taki był głodny, że wsadził buzię do tej torebki i jadł tak, że mu przylepiało się. Wiesz, ja się patrzyłem i mi się naprawdę smutno zrobiło, jak miałem parę lat, żeby widzieć chłopca takiego głodnego. Siostra starsza ode mnie chodziła w czasie wojny i nie na Dębową Górę, bo tam jeszcze nie było szkoły, dopiero po wojnie, po zakończeniu, tylko na ulicę, tu gdzie jest 1 maja, była dawna ulica, jak ona się nazywała, tam było więzienie i chodziła do szkoły. I to było dość daleko, no ale trafiła, jak ojciec miał czas, to z nią pojechał rowerem, a jak nie, i wyobraź sobie, że ona wyszła ze szkoły, a to był nalot na miasto. Samoloty latają, bombę jakąś tu zrzucili. Te dzieci pouciekały, ona się schowała w jakiejś piwnicy, pobłądziła, nie wiedziała gdzie jest i nie ma jej. No zginęła. I szukają ją wujek, matka, szukają. Po 2-3 godzinach wreszcie wychodzi z tej piwnicy i znaleźli ją. No co tam robiła? No uciekłam, bo bomby leciały. No
alarm był. To było w czasie wojny, w końcu wojny. Więc ten atak już był ze wschodu. Prawdopodobnie już Niemców gonili. W Armii Krajowej była cała rodzina, wszyscy byli. I teraz wyobraź sobie, co zrobili po wojnie, jakie oszustwo zrobili, ponieważ komuniści zaczęli Armię Krajową tam przewidywać, szpiegować, wzywać na spowiedź różną, to, tamto, owo. To oni się zebrali, koledzy, i napisali jakiś wniosek, że byli w Armii Ludowej. I komuniści im dali oznaczenia orderów, jakichś partyzantów tego. No Armia Ludowa też była, ale ona była tą częścią jak gdyby proradziecką. Armia Krajowa nie. No i nie przyznali się do Armii Krajowej, oszukali. No i przez to, że oszukali, nie wsadzili ich do więzienia. Ojciec mój w Armii Krajowej miał pseudonim, dobrze chodził po drzewach. Na przykład jedna z jego specjalności to było podglądanie terenu Gestapo. Wchodził na drzewo, tu na Pogoni koło domu górnika, tam było Gestapo. I on z tego widział, co oni na placu robią. Jak robią jakieś ćwiczenia, jakieś inne, to on to wszystko widział i miał obowiązek uciec stamtąd i złożyć meldunek. Ilu gestapowców widział, co mieli, jaką broń i tak dalej, i tak dalej. To była funkcja ojca. A jego funkcje nieraz były bardzo dziwne. Poszedł po trawę dla królików. Narwać trawę, bo mieliśmy króliki, a pod tą trawą miał meldunek. No i Niemcy go zatrzymali, prawda? No i, a to co to jest tam? Was is das? No to szukają, a on tak jakoś zwinął ten papier, bo jakby ten papier złapali, to by go zamkli, prawda? No i mu tylko tę trawę kazali wyrzucić i udało mu się. No inaczej to by siedział i nie wiadomo, czy by wyszedł, nie? Także w czasie wojny. Natomiast na kopalni to były naprawdę cuda. W jego warsztacie mechanicznym zrobił ścianę z blachy, polutował tę ścianę. Tak wyglądała, jakby to ściana była z blachy. I za tą blachą w ścianie była schowanka wszystkich meldunków, raportów i tak dalej, i tak dalej. O. Natomiast szefem jego warsztatu, bo on pracował w warsztatach kopalnianych, czyli stolarnia, blacharnia, reparacja maszyn i tak dalej, był jakiś facet Szopieni, czyli Ślązak, nie? No i jak on przyszedł na początku wojny, ten Ślązak, jego postawili na stanowisku, no to do wszystkich, do ojca, do tych mówi: wy pierony, wam tu kurzyć nie wolno, bo tu je drewno się zapoli, jo tylko kurza. I siodce na środku, na jakimś kurzy, nie? Mówi: jo kurza, a wam nie wolno. No to się śmiali z niego, no to był szef. No ale to był Ślązak oddany Niemcom, prawda? No taki był. No i schowali to, lutował tę ścianę, zamykał, przychodził ktoś tam za K, odbierał jakiś meldunek, coś schował, tu tego uciekł. Oto taka komórka była tajna. No takie tajne takie zabawy. Tak jest. Więcej to było AK. Nawet może nie wiedzieli o tym, że to jest Armia Krajowa, tylko wiedzieli, że są w konspiracji i mają obowiązek o tym i o tym zameldować, donieść, powiedzieć i tak dalej. Jak zobaczyli, co tam, gdzie jakiś Niemiec robił, czy coś, zameldować, to był obowiązek. No, to byli prości żołnierze funkcji mieli. No i w Armii Krajowej, bo Armia Krajowa była największą organizacją. I wszyscy bracia ojca, to wszystko było w Armii Krajowej. Zdarzyło się, ale jakoś wyszli z tego, to znaczy zdarzyło się tym innym, ale nie zdarzyło się Feliksowi. No. Feliks na koniec wojny został aresztowany, wylądował gdzieś tam w Mysłowicach w obozie i zginął tam. No. On był cały czas w armii, to on był najważniejszy, bo on był pracownikiem funkcyjnym, nie był zwykłym robotnikiem. Delegowali do Gliwic na kolej, czyli na oddział kolejowy i tam został na stanowisku przez długie lata po wojnie, ten Macło właśnie. Nie? No, dziwne jego zachowanie. Raz walczy z bolszewikami, a później mówi: a co mamy za wyjście, skoro bolszewicy tu weszli, jest ich tyle, że nie damy rady. No, takie było jego stanowisko. Jego bracia
jego mówili, no jak to godzić się, przecież to będzie bezprawie. No tak, no ale no, przecież my nie możemy robić III wojny światowej tak jak ci, co są w lesie teraz. Po w lesie byli żołnierze. Oni chcą III wojny, jeszcze nabożeństwa w lesie robią, żeby III wojnę. No przecież my nie wygramy tej wojny. W jaki sposób? Przecież Ruscy, ogromna armia, a jeszcze im pomogą ci z zachodu. Takie było podejście i ten Wacław miał, mówili później, słuszne podejście. Nie jest to nic przyjemnego poddawać się komunizmowi, no ale nie mamy wyjścia. No tak wyglądało to. Jego poglądy i te poglądy jego bracia podzielili z nim, chociaż nie było przyjemnie. No, tym bardziej temu Wacławowi, który ledwie żywy przyszedł w 1920 roku. Przecież on miał 17 lat. I zgłosił się, oszukał, że ma 18, no i cały front tam przeszedł. Najlepsza historia to nie podsłuchiwanie, ale wlazł do tego korytarza. Dom, który się nazywał Lazaret, czyli szpital z I wojny światowej. No, taki betonowy, prymitywny, wysoki budynek. Tu mieszkają tacy, tu tacy. Tu pod ich oknem bum, 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 czyli Londyn. A tu znowu inny sygnał, czyli wolna Europa. No i my tam siedzimy w środku z kolegą Dońkiem, a tu wchodzi facet i mówimy, to chyba ten szpicel, ten ubowiec, nie? No i strachu żeśmy nabrali, że co on będzie robił. Może nie będzie ich szukał, a nas zamknie. A wyście tam mieszkali wtedy? Myśmy mieszkali przez ulicę, w sąsiednich domach. No taki mieliśmy zabawkę. No i wrzuciliśmy tą balię blaszaną, jak pieprznęło w tę podłogę. Tak wiesz, ten ubowiec w nogi uciekł i tych dwóch facetów, jeden cieślak, a drugi marczak czy jakiś, wyszli i zaczęli do siebie, ty chamie, bo każdy myślał, że to on zrzucił, a to nie my. A my w kącie siedzimy po cichu, nie? Jak zaczęli się bić, to my w nogi, jeszcze tego ubowca z tyłu zobaczyliśmy, on zwiał gdzieś tam w krzaki, wiesz. No taka głupia przygoda, nie? No głupia przygoda, no ale co ja złego zrobiłem? Głupi pomysł. Nie wolno było słuchać, nie wolno Europa. Myśmy nie podsłuchiwali, tylko myśmy słyszeli, bo ten sygnał był nam znany, bo w domu ojciec nastawił bum, 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 bum. To był Londyn, ale w ten czas patrzył za okno, zamykał, prawda, i tak dalej. Zresztą kilka lat po wojnie byłem na przyjęciu u jego starszego brata Józefa, nam na ulicy tej Skautów, w tym wielkim domu. Włączył ktoś konkurs fortepianowy, wszystko elegancko, to już kilka lat po wojnie. Nagle ktoś włączył radio, a tu znowu bum, 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 czyli audycja z Londynu. No to babka w nogi, prawda, i polatuje pod to i zamyka okno. A znowu przyjdzie jakiś skurwysyn, będzie słowo, ale to już był 55-6 rok, to już może nie było takich tych złodziei, no ale tylko bali się ludzie, po prostu bali się.